Cześć mamo, nagrywam dla Ciebie film w ramach kampanii Sex Mam Stowarzyszenia Modita. Filmy są w sumie 3. O anatomii i dbaniu o zdrowie ginekologiczne, o profilaktyce, a ten środkowy jest o podejściu do zdrowia i o dbaniu o swoje ciało. Może się wydawać, że ta wiedza w nim jest najmniej praktyczna ze wszystkich 3, ale ja tak nie uważam. Oj nie. Zajmijmy się więc Twoją relacją z Twoim ciałem. Jaka ona jest? Co myślisz o swoim ciele? Jak było wcześniej? Jak było, kiedy byłaś nastolatką? Co wydarzyło się po urodzeniu dziecka lub dzieci? Jak to jest? Domyślam się, że możesz teraz myśleć sobie, oj, nie jest najlepiej, ponieważ często spotykam się właśnie z taką reakcją. I chciałabym troszeczkę przypomnieć Ci w tym filmie, jaka jesteś wspaniała i jak cudowne jest Twoje ciało, ale przede wszystkim, jakie jest ono ważne. Zacznijmy może od tego, co jest normą, a co wyjątkiem. Bo to jest, często sobie tak myślimy, ojej, no tak, inni mają fajnie, są zdrowsi, są szczęśliwsi, są ładniejsi, są sprawniejsi, a ja jednak nie mogę tak słuchać tych różnych gadek o tej relacji z ciałem, tym wszystkim takim fajnym, ponieważ ja mam inaczej. Wyobraź sobie, że, no właśnie, mam pytanie. Czy znasz jakąś osobę, która ma naturalnie rude włosy? Lub sama nią jesteś? Na pewno odpowiesz tak. Każdy z nas zna kogoś, kto ma rude włosy. Albo może to Ty. A teraz pytanie numer 2. Czy znasz kogoś, kto jest osobą interpłciową, czyli osobą, która urodziła się z nietypowymi cechami męskimi lub żeńskimi, tylko osoba interpłciowa właśnie? No pewnie myślisz sobie, kurczę, chyba nie kojarzę. Może znasz taką osobę. Może to Ty jesteś taką osobą. Okej. Natomiast statystycznie więcej osób oglądających ten film powie, nie kojarzę. To teraz wyobraź sobie, że statystycznie osób z naturalnie rudymi włosami i osób interpłciowych jest tyle samo. Naprawdę. Statystycznie tu jest 2% i tu jest 2%. Dlaczego więc taka jest różnica społeczna? No bo spokojnie mówimy o rudych włosach. Spokojnie je pokazujemy. A jednak kwestie płci nie są społecznie tak przez nas ogarnięte. Cały czas musimy nad tym pracować, żeby to rozumieć, żeby się komunikować itd., itd. Więc zobacz, to co jest normą, a co jest wyjątkiem, może się wydawać dość dziwne. Może się wydawać dość puszczone przez krzywe zwierciadło, odbite w krzywym zwierciadle. Ja na przykład jestem pacjentką onkologiczną. Od 2018 roku choruję na raka szyjki macicy. Wtedy, gdy dostałam diagnozę, wydawało mi się, że jestem absolutnie wyjątkiem. Że jestem jedyna na całym świecie, że nikt nie ma raka, wszyscy są zdrowi, a ja jestem chora. Dzisiaj mam tyle koleżanek, które mają różnego typu nowotwory złośliwe, że myślę, że posiadanie raka jest w pewien sposób, pewnego typu normą, z pewnej perspektywy. Co więcej, jest jeszcze tak, no właśnie, że jak zaczęłam chorować, to wiele osób się do mnie zaczęło odzywać. Słuchaj, ja mam problem z hormonami. Nie wiem, czy Ci mówiłam, mam taką diagnozę. Ja mam taki problem ze skórą, ja mam depresję, ja mam borderline'a. Ja z kolei mam dziecko, które choruje. Nagle się okazało, że tak naprawdę bycie zdrowym, chyba to jest wyjątek, o ile to w ogóle istnieje. I właśnie to samo dotyczy zdrowia i choroby. My żyjemy w tym takim dualizmie zdrowy, chory. No może to się bierze z tego, że jak jesteśmy dzieciakami, no to albo się jest zdrowym i idzie się do szkoły, albo się jest chorym i się nie idzie. No właśnie nie. To jest pewnego rodzaju kontinuum. Nigdy nie możemy powiedzieć, że nie możemy być bardziej chorzy lub że nie możemy być bardziej zdrowi. Więc przestańmy tak w ten sposób myśleć.
Oczywiście, często jednak mamy diagnozę, czyli jest pewien konkret w naszej teczce medycznej. Mamy też różnego typu niepełnosprawności. Ale i to jest rzecz do wielkiej dyskusji, ponieważ ja na przykład też mam orzeczoną niepełnosprawność, a jakiś czas temu pan się ze mną o to jeden wykłócał, bo ja ją mam przez moje leczenie onkologiczne, tego nie widać. Więc bardzo różnie to jest. Mamy też różne stany w naszym życiu. Stan ciąży, stan porodu, stan przed i po operacji, a nawet takie bardzo codzienne sprawy, na przykład to, że jesteśmy w stanie ogromnego zmęczenia. To wszystko jest normalne. Tak działa ciało. Ciało jest po prostu wielką maszyną, która różnie działa. Mamy różnie. Nic też z tego nie jest obrzydliwe. No, my to, że sobie myślimy o pewnych rzeczach, że są obrzydliwe, no to stworzyliśmy to nie bez powodu. No bo dzięki temu, że ten tak zwany, tak kolokwialnie, człowiek pierwotny, tak nie powinno się mówić, ale że ten człowiek pierwotny, on go coś obrzydzało, na przykład spleśniałe jedzenie, albo że ktoś miał jakieś wypryski na skórze sączące się jakimś płynem, no to dzięki temu, że my czuliśmy to obrzydzenie i mieliśmy ochotę się odsunąć, nie mieć z tym nic wspólnego, no to mniej chorowaliśmy. Natomiast w dzisiejszych czasach mamy medycynę i tak naprawdę nie jest nam to takie potrzebne. Powinniśmy wręcz to przeformatować. Więc hej, mamy XXI wiek i bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, że nic, co związane z naszym ciałem, ani wypryski, ani niepełnosprawności, ani stomia, nic nie jest obrzydliwe. Moja relacja z ciałem, moim własnym, przed rakiem, nie była dobra. Oj, nie była. Myślałam o swoim ciele jako o takim okropnym współpracowniku, od którego chcę dużo wymagać, a on kompletnie nie umie sprostać moim oczekiwaniom. Dramat. Byłam na niego cały czas wściekła. Traktowałam go w taki sposób, że gdy na przykład wyskakiwał mi jakiś pryszcz, to więcej podkładu, żeby zakryć. Jak miałam niefajne włosy, to więcej jakichś różnych kolorów, fryzur, żeby to zakryć. I nagle, a moje ciało, choć nie miałam specjalnie objawów, to moje ciało chyba próbowało mi coś powiedzieć. I teraz myślę sobie, że ta moja relacja z ciałem jest coraz lepsza. I że ta moja relacja z ciałem opiera się na tym, że jeżeli ja nie mogę w innym ciele funkcjonować, no bo nie mogę, mam tylko swoje, każdy ma tylko swoje ciało, to chcę z tego ciała wyciągnąć najwięcej, jak tylko mogę. I tak naprawdę wyobraźmy sobie dwie koleżanki w pracy. Jedną lubimy, drugiej nie. Obie są chore. Do tej, którą lubimy, pobiegniemy z rosołkiem, żeby się nią zajmować. Ta, za którą nie przepadamy, no może nam będzie przykro, że się rozchorowała, że jest przeziębiona, no ale jakoś nie będziemy jej specjalnie pomagać, prawda? Tak samo jest z naszym ciałem. Żeby dbać o nasze ciało dla siebie, dla innych, żeby mieć siłę, żeby być szczęśliwą, to warto jest się z nim dogadać. Można czuć wdzięczność. Ja na przykład nie przepadam za swoim nosem, ale czuję wobec niego wdzięczność. Działa, czuję zapachy, oddycham dzięki niemu, gdy na przykład śpię. To jest bardzo ważne. No i co? No i dzięki temu od razu mam taką poradę. Nie mówmy przy dzieciach rzeczy pod tytułem ale się spasłam, jak ja wyglądam, nie wejdę w strój kąpielowy. Później oczekując, że te dzieci wyrosną na kogoś, kto ma super relację z ciałem. Warto też w internecie poszukać o takich rzeczach jak ciało pozytywność, jak ciało równość, ciało neutralność. To są ważne sprawy, ponieważ dzięki temu my jesteśmy w stanie tak naprawdę zobaczyć, że ta relacja z ciałem, ona może być lepsza, że to, które ciało jest ładniejsze i bardziej się nadaje do mediów społecznościowych czy gdzieś, to słuchajcie, jest kwestia umowna. Wszystkie zasługujemy na shorty, na bikini i tak dalej. Każde ciało jest normalne.
No i co? Na koniec chciałabym przeczytać Ci takie słowa i proszę Cię o to, żebyś skupiła się na tym, żebyś zamknęła oczy i przez chwilę mnie posłuchała. Przeczytam Ci kilka zdań. Wracaj do tego filmu, chociażby właśnie po ten ostatni fragment. No to lecimy. Twoje ciało jest normalne. Nie musisz kochać swojego ciała, ale warto czuć wdzięczność. W końcu każdego dnia Twoje ciało robi wszystko, co potrafi, by trwać, działać, pomagać Ci spełniać cele, dawać Ci możliwości. Twoje ciało nie robi Ci na złość. Ono współpracuje najlepiej jak umie. To jedyne ciało, jakie masz i jakie możesz mieć, więc szanuj je proszę, wspieraj je. Każde ciało może zostać określone pięknym i nie ma ciał obiektywnie brzydkich. To, co widzisz, w dużej mierze zależy od przyjętej perspektywy. Tylko we własnym ciele możesz spełniać swoje marzenia, świetnie się bawić, odczuwać emocje, spełniać czas ze swoim dzieckiem, cieszyć się, robić to, co lubisz. Twoje ciało to najlepszy atlas anatomiczny. Wypada Ci je znać i sprawdzać, jak działa, a także czerpać z niego przyjemność. Twoje ciało nie istnieje po to, żeby kogoś zadowalać. Twoje ciało należy do Ciebie. Nikt nie ma prawa oceniać Twojego ciała bez pytania. Mamo, otwórz oczy. Jesteś super! No! Zapraszam na 2 pozostałe filmy. Zapraszam na moją stronę agaszuścik.com i dzięki Stowarzyszeniu Mudita, że mogę tych kilka słów powiedzieć do Supermam.